Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj witam bardzo serdecznie z Bali, aczkolwiek ten odcinek będzie na temat podsumowania moich wydatków w Kambodży, w której spędziłam 2 miesiące. To jedziemy. Dla tych z Was, którzy są na moim kanale po raz pierwszy, to w ramach krótkiego wstępu powiem, że około 2 lata temu rzuciłam moją pracę w korporacji i zaczęłam podróżować po świecie na pełen etat. Podróżuję budżetowo, mam ustalony budżet około $20 dziennie, między 70 a 80 zł, więc nie jest to wysoki budżet, mimo iż podróżuję obecnie i od ostatnich 9 miesięcy po Azji Południowo-Wschodniej, która oczywiście uważana jest za bardzo tanią, to ten budżet około 2,5 tysiąca miesięcznie wcale nie jest aż tak duży, jakby się wydawało. I to nie jest tak, że ja tutaj żyję w luksusach. Mieszkam głównie w hostelach, nie w tych najtańszych hostelach, bo jednak zależy mi na tym, żeby było czysto przede wszystkim. I w niektórych miejscach też zależy mi na tym, żeby mieć kawałek biurka, czy miejsca, w którym mogę posklejać filmy. Więc w większości to moje zakwaterowanie jest dosyć skromne i dzielone z wieloma innymi osobami. Jeśli chodzi o jedzenie, to jem głównie lokalne jedzenie w lokalnych, również bardzo skromnych restauracjach. Kolejną rzeczą jest transport i to, w jaki sposób się przemieszczam. Ja na ogół wybieram to, co jest najtańsze, w miarę przyzwoitych warunkach, czyli w większości krajów azjatyckich to będzie po prostu autobus albo van. To tak w ramach wstępu. Natomiast do rzeczy, jak wyglądały moje wydatki w Kambodży w ciągu tych 2 miesięcy, w których tam byłam. Jak zwykle zaczynam od najdroższego, czyli noclegi, na które wydałam 1890 zł. Następnie jedzenie 1700 zł. Później był transport 850 zł. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście w porównaniu z innymi krajami to ten transport w Kambodży był całkiem drogi, bo ja się tak dużo tam nie przemieszczałam, żeby uzasadnić aż 850 zł na transport. Faktem, że to na 2 miesiące, czyli w sumie na miesiąc wychodzi 400 z kawałkiem, ale ciągle uważam, że to jest całkiem sporo. Kolejną rzeczą były atrakcje, na które wydałam 483 zł. Wiza na 2 miesiące też była najdroższa z tych wszystkich krajów tam na górze, czyli między Tajlandią, Laosem, Kambodżą a Wietnamem, to tutaj na wizę wydałam aż 350 zł na 2 miesiące. Kolejna rzecz, ubrania. To głównie były sandały, które niestety moje sandały, które miałam od dobrych 8 lat, się poddały i wychodziłam w nich podeszwę po prostu. Miałam dziurę w podeszwie, więc nie było to coś, co można było naprawić. No więc musiałam kupić tutaj sandały i to był koszt 87 zł. Następnie, co my tu mamy? Apteka 82 zł. Tutaj jeśli chodzi o aptekę, w Kambodży mieli fajne suplementy. W ogóle Kambodża, jeśli chodzi o jakby shopping i zakupy i rzeczy, które można dostać w takim przeciętnym supermarkecie, była zaskakująco rozwinięta. Tak więc jak miałam okazję, to kupiłam sobie jakieś tam suplementy, żeby trochę podnieść odporność. No i to mnie kosztowało 82 zł. Kolejną rzeczą były kosmetyki, 63 zł. Co my tu dalej mamy? Karta SIM na 2 miesiące 57 zł. Później opłaty bankowe 54 zł. Te opłaty bankowe w Kambodży są za wyciągnięcie kasy z bankomatu są dosyć wysokie, więc polecam po prostu wziąć ze sobą dolary, w których się tutaj normalnie płaci. To jest taka niepisana, nieoficjalna, może waluta Kambodży, dolar amerykański. Oczywiście mają lokalne riele. O pieniądzach to ja jeszcze powiem, bo to jest trochę skomplikowany temat, ale jak najbardziej można przyjechać po prostu z dolarami, żeby nie musieć rzeczywiście korzystać z tych bankomatów, bo te opłaty za wyciągnięcie kasy się kumulują.
Jeśli chcecie je zminimalizować, to polecam wyrobienie przed wyjazdem karty Revolut, która do chyba takiej podstawowej wersji za wyciągnięcie pieniędzy do 800 zł miesięcznie nie musicie płacić żadnych opłat, przynajmniej po stronie Revoluta. Oczywiście bankomat i bank jakby lokalny naliczy swoje opłaty, no ale to jest nieuniknione i na każdej karcie. Aha, no w kategorii różne mamy 54 zł. Te różne to znaczy pamiątki na ogół. I jakieś takie tam rzeczy, które nie pasują do żadnej innej kategorii, ale to jakieś takie drobiazgi na ogół. I ostatnią rzeczą jest pranie, za które zapłaciłam 20 zł. Razem na 2 miesiące wydałam 5677 zł, co na miesiąc wychodzi 2839 zł, czyli lekko ponad moim budżetem. Znaczy nie takie nawet lekko, bo aż $100 ponad moim budżetem, co jest całkiem sporo, ale tak jak mówię, ja wynajęłam mieszkanie w Kambodży na miesiąc i potrzebowałam trochę zregenerować baterię. W każdym razie dziennie to wyszło 91 zł. Rzeczywiście Kambodża, tak jak większość podróżników, których spotkałam po drodze, wszyscy mówili, że Kambodża jest najdroższym krajem w regionie i rzeczywiście coś w tym jest. Robiąc podsumowanie poprzednich krajów, w których byłam, czyli Tajlandii, Wietnamu. Serio, ten widok tutaj w Amed, no to jest po prostu niesamowity.